Kiedy opisuję komuś jakiś samochód, zwykle mówię, jaką ma pojemność silnika, ile koni mechanicznych, czy jest w manualu, czy w automacie, jak wygląda. Ale czy to wszystko, co trzeba wiedzieć o samochodzie? Bynajmniej. Jest wiele innych czynników, mniej lub bardziej zauważalnych na pierwszy rzut oka, które mogą jazdę uprzyjemnić albo uprzykrzyć. Dziś Alfa Romeo Giulia. Zapraszam na test. Zacznijmy od miejsca za kierownicą. W Giulii fotele są wygodne, sterowane elektrycznie, z pamięcią. Producent zaplanował też, że przy każdym wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi fotel odsuwa się do tyłu, żeby ułatwić wysiadanie. Jeśli się to lubi, jest to plus. Jeśli ma się Giulię, trzeba to polubić, bo nie da się tego wyłączyć. Skoro mowa o miejscu kierowcy, niestety z moim wzrostem widoczność na boki jest bardzo ograniczona. Słupek A skutecznie blokuje mi widok. Mam 1,60 m wzrostu, więc jeśli jesteś równie niska jak ja, weź to pod uwagę, rozważając kupno tego auta. Umieszczenie przycisku do włączania i wyłączania samochodu na kierownicy jest nietypowe, ale da się do tego przyzwyczaić. Za to nie sposób się przyzwyczaić do koszmarnego systemu start-stop. Samochód podskakuje przy każdym włączeniu i wyłączeniu. Czasem włączający się z opóźnieniem system utrudnia też sprawne zjechanie ze skrzyżowania, ale podczas letnich upałów najgorsze jest to, że po wyłączeniu silnika wyłącza się też klimatyzacja. Na szczęście start-stop da się wyłączyć, ale nie na stałe, tylko do kolejnego włączenia silnika. Kiedy patrzę na konsolę środkową, na dźwignię zmiany biegów i pokrętło do systemu inforozrywki, widzę BMW. Tylko że to nie jest BMW. I mam wrażenie, że projektantowi zależało tylko na tym, żeby to z daleka wyglądało podobnie. O ile sterowanie skrzynią biegów jest niekłopotliwe, o tyle już system inforozrywki to zło wcielone. Jeśli znacie moje poprzednie testy BMW albo system BMW, to wiecie, że płaska powierzchnia na pokrętle służy do wpisywania liter i cyfr. Alfa Romeo nie służy do niczego, bo wpisywanie adresu odbywa się poprzez wybieranie kolejnych liter czy cyfr z kółeczka widocznego na ekranie. I jest mega upierdliwe, kiedy na przykład chcesz podać kod pocztowy. Trzeba przejść do podmenu ze znakami specjalnymi i wybrać myślnik. Inaczej system nie zrozumie, o co chodzi. Sama nawigacja? Jechałam z centrum na lotnisko i z ciekawości wrzuciłam adres w GPS. Zgubił się na początku trasy. Zdążyłam wyjechać na Aleje Jerozolimskie ze Wspólnej, zanim nawigacja zaczęła coś pokazywać. Bagażnik o pojemności 480 litrów jest sensowny. To tyle samo, ile ma BMW 3. Tylko że to nie jest BMW. Bagażnik trudno jest otworzyć. Na początku myślałam, że może to kwestia moich nawyków, ale nie. Okazuje się, że w Giulii są dwa przyciski. Jeden do otwierania bagażnika, a drugi do blokowania zamka centralnego. Koszmar, jak chodzi o użyteczność. A, i kolejna sprawa. Posłuchajcie, z jakim dźwiękiem zamyka się bagażnik. Ugh. Kiedy już Giulia jedzie fantastycznie. Do wyboru są 3 tryby jazdy. Dynamiczny, normalny i tryb określany przez mojego kumpla Wojtka jako tryb anemiczny.
W każdym samochód trzyma się drogi, dobrze wchodzi w zakręty. No chyba, że chcesz włączyć kierunkowskaz albo wycieraczki i zaczepisz o te koszmarne łopaty do zmiany biegów. Serio? Takie wielkie? Co to jest? Do wyrabiania ciasta na pizzę? I teraz wracam do tego, co powiedziałam na początku. Jest wiele czynników, które mogą uprzyjemnić albo uprzykrzyć jazdę samochodem. Jasne, w maluchu, którym jeździłam z rodzicami, nie było klimatyzacji, nie było nawigacji, nie było elektrycznie sterowanych foteli, nic nie było. A jednak jeździliśmy nim na wakacje po wiejskich drogach, bo autostrad też nie było. Ale to nie o to chodzi, żeby wyciągnąć skrajny przykład sprzed 30 z górą lat i porównać do tego, co jest teraz i powiedzieć, że teraz jest całkiem dobrze. Chodzi o to, żeby teraz, w 2017 roku, poruszać się samochodem w sposób komfortowy. Giulia stara się jak może, żeby utrudnić użytkownikowi życie. Źle ustawionym systemem start-stop, niewydajną klimatyzacją i nawigacją dla cierpliwych. Ten model to relatywna nowość w ofercie marki Alfa Romeo, mająca konkurować z niemieckimi modelami z tego segmentu. Niestety, może kolejna generacja zbliży się do ich poziomu, bo jak na razie porównanie byłoby raczej kpiną. A Ty? Czym się kierujesz przy wyborze samochodu? Co ma dla Ciebie największe znaczenie? Daj mi znać w komentarzu. Jeśli podobał Ci się mój test, daj łapkę w górę, a jeśli chcesz być powiadamiana o każdym moim nowym wideo, naciśnij dzwoneczek. Kolejny test w czwartek za tydzień o tej samej porze. Dzięki i do zobaczenia.